Video recently that Maria السلطات هن مثلا To możemy później powiedzieć, jak wy chcecie, jak jesteście z czasem. And you are out of every possible procedure that you could be in to get any help for food, place to stay, any kind of assistance. To jest dobre miejsce dla wszystkich ludzi. Piotr. Hello. Hadi. Hi, Hadi. Honey, hello, how are you? Good to see you. What a nice surprise. Ah, you are all here. Hi, Hadi. Hello. Okay, I'm Peter. Time, are you cold? Do you want something to drink? No. Tea, anything? Really nice to meet you. If you can help us, because you have more strength than me. Hadiego znalazłeś w lesie. Tak, no, z Hadim w lesie. Wtedy to było tak, że ja źle się czułem i mówiłem do Uli, do Karola, że idziemy tu koło Hajnówki, nie? No i oni mówią, no czemu tu? No bo tak, żeby daleko nie chodzić, bo po prostu ja nie mam siły. No i weszliśmy 300 metrów do lasu i Hadi leżał przy torach po prostu. Nie był w najgorszym stanie, ale wiadomo, nie? Odwodniony i spragniony. Hadi, how are you? I jagody jadł, borówki, to mu pozwoliło troszkę się nawadniać. And Hadi is from Afghanistan. Tak. Oni wyskoczyli ze stara przy samym pushbacku. You run from... ale to było wtedy, jak mówisz, że fotografowali się, że to tego, to Tak, i zapakowali na stara, wjeździ na pushback, a oni spieprzyli z auta. Did you survive pushbacks? Yeah, 2 times. 2 times. And how looks pushbacks like? So terrible. How? When they catch you, first of all they put you on the floor and you cannot move, and they like seek everything that what do you have in your pocket. They check your phone and everything. And what they do to your phone, to friends' phones? It really depends. It's really different stories. For someone they broke, for someone they even give back the phones. And even they beat a lot someone's. I don't know, because everyone who come, when they catch, they have their photos. When they say that they come like many times, and then they beat them a lot. And the group that I was, there was one Iranian. They beat them a lot, like too much. He was screaming and shouting. On Polish side? Yeah. And Belarusian, how they treat Actually, refugees? I didn't see any the Belarusian border guard. You didn't see? Yeah. Yeah, we just see that they was just going and they didn't tell us anything. We just we was like between the borders, between the Belarusian and Polish border, and they was coming and they didn't tell us anything. And what are you doing now in Poland, in Warsaw? Right now, like I'm waiting for my result. I just passed my interview, and now I'm trying to learn Polish. What do you know from Polish? Say something. Cześć, mam na imię Hadi, jestem z Afganistanu. Teraz mogę trochę, how to say speak? Mówię trochę po polsku. Yeah, that's it. Beautiful. And you planning to stay in Poland? Yeah, so far I'm here. I'm planning to stay here. How old are you? I'm 22. I just turned to 22. And what do you want to do in the future? Professional or family? I really want to continue my studying, if it be possible. What kind of study? Before I was studying software engineering, and I want to continue and finish it. Yeah. Great. Mało tego, Hadi tutaj pomaga właśnie chłopakom się organizować, co już przyprowadza nowych ludzi. I no jest już wolontariuszem tutaj jakby, nie? Sometimes I'm helping with who are new and they don't know how to, for example, get to somewhere. I show like their bus, how to get the bus card, and
Great. Good to have you here. Thank you. To be. Thank you all. A And lot of people in Poland don't know anything about Yemen and what's happening and why people from Yemen want to reach the Europe. Yeah, but actually I am all my life in Saudi Arabia, not in Yemen. Ah, okay. But in Saudi Arabia there is a new law. When you have like a job, Yes. they kick you and put like citizen Saudi Arabia take the jobs. Because of that, they will kick me from Saudi Arabia. Then I came here. What could happen when you will be in Yemen? 100% can't. Because my accent is like Saudi Arabia, and they Okay. have war with the Saudi Arabia Okay. because of that. Yes. So they can thought that we are a spy or something like that. Of course. Yes. Okay. And you about Congo? Because I'm asking because we are meeting a lot of people from all over the world and in Poland. Mówisz po polsku? tak, no. Dużo mówisz po polsku? No ja pierdolę, Kasia się leczy. Brawo. To jak się masz? Ale stoi to i czeka. zależy, to zależy od słowa, okej, to zależy. Jak nie rozumiem, nie można gadać, okej. To dokładnie. Ale, no, okej, Dokładnie. dobra. Jak nie rozumiesz, to po Bo angielsku. wiesz dlaczego pytam? Bo my spotykamy ludzi z różnych miejsc na świecie a ludzie w Polsce nie rozumieją, dlaczego ktoś z Konga, z Jemenu próbuje dotrzeć do Europy, co może się stać No, okej. To myślę, że to jest ważne, żeby to Ja pokazać. najpierw, przyjechałem tutaj, żeby studiować, ale to było też, bo miałem też, powiem tam w Kongo, to było polityka, coś takiego i to dlatego mój rodzina, oni mieli na głowie, żeby przyjechać tutaj w Polsce. Ale to jest długa historia, ale nie wiem, czy można tak... Jesteś tu po prostu bardziej bezpieczny niż... Tutaj jestem bezpieczny i no już, jak to nazywa, ale byłem też na jak to nazywa, Ośrodek dla cudzoziemców. tam 6 miesięcy, albo 7 miesięcy, coś takiego, ale nie wiem, dla mnie to jest bez powodu, ale dlatego nie rozumiem, tak długo Czyli nie byłem tam. studiowałeś tutaj, a Tak, potem trafiłeś do studiowałem. ośrodka Tak, po prostu. tak, no. Na 7 miesięcy. Tak, Tak. 7 Ale miesięcy. ze studiów wnosi na ten, no to też trochę Wygasła dziwne. ci wiza? Skończył, wiza się skończył, ale A i nie przedłużyli ci pewnie. nie przedłużyli No i mnie. no dokładnie, i tak, to jest takie troszkę było. chore, nie? Bo jeżeli masz wizę i studiujesz, uczysz się, to naprawdę nie przedłużyć. straciłaś 6 miesięcy, które mogłeś Tak. poświęcić. Na naukę, dokładnie. Tak, no tak to było i no tak, dlatego jestem tu i coś takiego. I tam oni kazali mnie, żeby jak to nazywa, albo wrócić do Kongo, ale tam też to jest takie trudno w tym czasie. I kazali mnie albo wrócić, albo jak to nazywa, Pracować? nie, albo jak to nazywa, Wnioskować o status o uchodźcy. status między... No, ochronę międzynarodową, status uchodźcy, o kartę ale powrotową. bałem się, żeby wrócić, to był niebezpieczny dla mnie, to dlatego, no i tak. A co studiowałeś? A ja dziennikarstwo i Wow, brawo! Masz dziennikarstwo. dziennikarza. Dobra, ale to było trudne, ale to było na język polski też, okej? Tak. No i tak. Ale chciałem jak to nazywa skończyć i to skończyło się źle, ale nie wiem, okej? A co teraz? Spędzam. Co teraz porabiasz? Teraz, bo po to wszystko szukam teraz jeszcze pracy, bo to jest trudne dla mnie, żeby znaleźć pracę. Nawet mój pobyt tymczasowy, tego on dali mnie za 6 miesięcy się skończył się. To znaczy, że muszę poczekać na nowe i tak, ale nie mam też adwokat, bo nie mam tyle. I to skomplikowane dla mnie, ale mieszkamy teraz razem. To dlatego on mówił do mnie, żeby przyjść tutaj, Musimy pogadać. porozmawiać z Darią. Darią, czy dobrze Daria, mówię? Ona jest radcą prawnym i może akurat pomoże. Trzeba skontaktować się z chłopaka z Darią i Daria jest, jak jest radcą prawnym i tam z sędziów tych, no to może akurat
za darmo pomogą, nie? Wyjść na Tak, to jest prosto. fajne, bo poznajemy ludzi, którzy chcą pomóc i No, może tak, czasami się coś udać zrobić. No. Bo tam, wiesz, jest takie miejsce, to jesteśmy czasami jako zdezesperowane, cały czas myślisz, okej, ja przyjąłem tutaj na wizę, coś takiego i cały czas myślę, no i tak, co dalej, skomplikowane jest, no i tak. No, trudno, no tak, i tak, no. Dobrze, że jesteście. A dobrze się czujecie w Polsce? No, czasami tak, czasami, bo ja przyjąłem tutaj, jak to nazywa, tak długo, okej? I wiem, że to było, bo ja wiedziałem tego czasami, to było rasistami, coś takiego, ale czasami nie. Są też miłe ludzie, ale na początku to było trudne dla mnie, ale teraz, kiedy ktoś mówi dla mnie na przykład złego rzeczy, to, bo teraz rozumiem, też. Co mówią ci, którzy dokuczają? Wróć do swojego kraju, coś takiego, ale na przykład ja, jak to nazywa, może nie, ale jak to nazywa, małpa, coś takiego. Ale czasami to jest na ulicy, kiedy ludzie są pijani i coś takiego, ale ja rozumiem, kiedy są ludzie pijani, coś takiego, oni tak mogą mówić. Nie mogą. Ale okej, Słuchaj, nie. takie coś wystarczy, że wiesz, odsuwasz się na bok, ale nagrywasz wszystko, co oni mówią. I wtedy z tym można wystąpić do sądu za właśnie rasistowskie zachowanie wobec ciebie i tak samo może ich spotkać kara. No, widzę. Nie odzywać się nic, żeby nie wiadomo, bo to są nieobliczalni ludzie, jak są pijani, i żeby nie doszło do rękoczynu, żeby ci krzywdy nie zrobili, ale wiedzenie, jakie sobie chcą, mogą wybrać, wziąć, ile chcą i tak dalej. Co wam odpowiadam? Co sobie bierzesz? If we count like Tajikski, also I know Tajikski. Okay. But you know, Dari, Perski, Tajikski, they are like in general the same. Yes. Yeah. Like maybe it will be out of control of the NGOs. Yes. Maybe we need the government help. Yes. And Yes. then- Some system. I don't know. Rozwiązania. Solution. Yeah. Yes. And right now we are trying to find some good Polish courses, but we cannot because there are some NGOs that they just teach 1 or 2 days a week, and Yes. it's not enough for Yes. learning Polish because Polish is so difficult. Yes. And You have a And there is different no- alphabet and different. Yeah. Yes. so far we couldn't find any courses which provided by the government Yes. to have like at least 3 or 4 days a week. Yes. And it's really hard. Yes. When I tried to help some Afghan families, I just write a message on the Facebook because I live in the border, yes, at the border, and these people was in Warsaw, so I write on the Warsaw groups. I'm sorry, could someone help Afghan people learn Polish? And some people say yes, but they are just private people. Okej. Słuchajcie, chłopak 2 lata w detencji. Analiza jego dokumentów i zobacz. Dokument z datą 26.07.22. No. Prawie 2 lata temu. No. I co tu jest napisane? Wsparcie psychologiczne. Nie, wskazane. Przeniesienie do ośrodka, a siedział 2 lata zamknięty. A Może dałoby się pozwać? co jest tam napisane? Nie, oczywiście, że robimy pozew. A co jest tam napisane, że... Wskazane przeniesienie do ośrodka otwartego przez psychiatrę 26 lipiec 2022 rok. No A to siedział chłopak rok spędził 2 zamknięty. lata nie? w ośrodkach zamkniętych. Ponad rok zamkniętym siedział. Nie ponad rok, 2 lata siedział. 2 lata. 2 lata siedział, a Bo od to tego było pół czasu siedział jeszcze 7 plus 5, 12, jeszcze ponad 1,5 No roku tak, bo to po masz czasie, 2020 kiedy był rok. zdefiniowany na to, że ma wyjść. Przez lekarza psychiatra. Kurde, nie wiem, bez słów, wiesz. A teraz został wystawiony za drzwi i ani mu nie kupiono biletu, ani mu nie powiedziano, gdzie ma iść. Po prostu powiedział, z aktami wychodź, i do widzenia. jesteś wolny.
bez żadnej pomocy. Jeśli by nie Ula, nie wolontariusze, to by kurde siedział chyba zamarzł na piwnicy. Bez jedzenia, bez opieki. I wiecie co, i teraz jeszcze jeśli spojrzeć na to tak, że ludzi się wkłada do środków strzeżonych. I bierze się specjalnie adres, żeby później obarczyć żeby nie kogoś, stanowili no zagrożenia. sorry, Nie, jest... ale po to, żeby na przykład uchronić ich od wtórnej migracji do kolejnego państwa, no to w momencie jak się go wyrzuca bez jedzenia, bez opieki medycznej, to co, bez ośrodka, na środek ulicy, to jeżeli by nie było nas, to już by pewnie był w Niemczech albo gdzie indziej. No jeżeli by się mu udało w ogóle jakoś przetrwać, nie? Więc to jest taka idiotyczna łamigłówka, taki idiotyczny po prostu, wiesz, sposób załatwiania sprawy. 7/30. Ja to w takim razie odkładam na jutro. Ale możliwe, że na weekendzie będziemy z dostawą znowu. Jak przyszły tydzień, tak? Przyszły tydzień. No a ja jadę teraz, bo jest w Niemczech jest we wtorek jest premiera Zielonej Granicy. Dzisiaj masz co, sobotę, tak? No to jutro może pojadę do Białowieży, zapaduję się, doładuję w garażu i w poniedziałek przyjadę z Ulą tutaj. Na przykład. Marysia, ty mi z tym Lulem pomożesz, bo ja tam będę musimy chwilę pogadać, bo trzeba go w ogóle przygotować. Ja nie wiem, czy on wysłał te dokumenty, bo nie odpisał mi na maila. Bardziej konkretnie z nim. Dobra. Wiesz, jedna rzecz to jest to, jak on migrował, co się z nim dzieje, jego jakby te całe przyczyny takie zdrowotne, to co by było najlepiej do zrobienia, to zawnioskować o dostęp do jego dokumentacji w Warszawie. Dobra. I nie wiem, w poniedziałek lub wtorek przejrzeć akta. Na kiedy jest umówione przesłuchanie? Na 22 lutego, czy coś takiego. Wiesz, byłam ostatnio na przesłuchaniach ludzi bardzo wrażliwych w Białymstoku, no i się skończyło, wiesz, próbą samobójczą jednego z nich po przesłuchaniu. Więc ja się czuję, że że trzeba by było najpierw chociażby zrobić taką identyfikację jego jako osoby szczególnie wrażliwej, zobaczyć, czy w ogóle on się nadaje do przesłuchiwania w ośrodku strzeżonym. Ja nie wiem, jaka tam że on była. fizycznie jest. On jest z Erytrei, to tam w Erytrei to mogą być mocne sprawy. Tak, on jest z Erytrei, ale w Erytrei się dużo nie działo, bardziej jego rodzina była zagrożona, ale podczas my jeszcze nie podróży, wiemy, bo wiesz, różnica językowa. Wiesz, to podczas podróży on był uwięziony i pobity przez przemytników chyba w Libii, ale nie znam, w Libanie, w którymś z tych krajów. I od tego czasu, i plus był przez Białorusinów pobity, nie? Więc on ma problemy przede wszystkim fizyczne, cały czas czuje ból, nie? No dobra, będziemy musiały zrobić tą porządnie mu identyfikację. Mamy miesiąc czasu. Dobra. Także jest jeszcze, wiesz, najpierw trzeba sprawdzić dokumentację z przyjęcia wniosku. Ja idę zapalić. Smoke! Smoke. Anyone smoke here? Yes? Nie. Bardzo dobrze. Nie jestem taki... Jak można? Nie jestem dobry z kamerą, ja też nie jestem dobry z kamerą. Ja też... wolę, jak to nazywa, mówić. Wolę, jak to nazywa, żeby... Być reporterem czy operatorem? Tak, reporterem to jest niż... Boże, cudownie, że Niemcy pomagają. Włoska Pire. Ziemniaki, kartople. Pyry. Ziemniaki, kartople. Yeah, this is a Polish cultural crash course. Very different. I want to cook my... No, and this is okay. We can 5 minutes and eat. Yeah? You don't time the... Niczym się nie różnimy, nie? Tak samo mam prawo się rozwalić jak ty. Zobacz, tutaj można na to dać. Teraz możemy tu dać trochę krzesełek. Tam się poustawia, tutaj polady kawałek. Jeśli tutaj będzie jedna osoba stała. I tak, tam zupy czy coś. Tutaj gdzieś słuchaj. Wiesz, to co chcesz. Prawy też trzeba zakupić. To już jest do ogarnięcia. To żaden problem. Dziadzia musi sobie usiąść, bo normalnie już stary jest. Dobra, słuchajcie, zupka się grzeje. Czy to Weź jest sobie krzesełko, siadaj. Ty już jak masz na imię, bo ja nie pamiętam imię. Eddie? Jak to Piotrek fajnie podsumował, że ostatnio podsumowałeś dobrze, że na tyle osób, do których dotarły z pomocą, to mam prawo nie pamiętać. A było prawie 3000 ludzi, nie? Nie, no to normalnie. Zapamiętaj tyle, bo masz dużo. Takie już dla nas znane, pospolite, że tak nazwę. Jak Muhammad, Ahmed, jest okej. Zadzwoń do Mohameda, ale którego jak 10 lat.
A mój Boże, ale... Rice. Rice. Okay. Ja bardzo lubię rys. Bardzo lubisz ryż. Dobrze, mamy ryż, zobacz, ryż. Chcesz Ale więcej? ja przywiozłem jeszcze ryżu, to może brać. Ten źle się gotuje kilogramowy, trzeba w tym sakietce. Tak, tak, wiecie co, o taki jest dobry. Tego typu jakiegoś, znaczy nie tego, ale taki wiesz, albo taki w ogóle jest fajny Kasia taki. pije bez mleka, także możesz dodać mleko. To jest, co to jest? To jest do tego, sosy. Sosy. Pomidorowe. Tak jak do spaghetti czy coś, nie? Polone. Wstawiam i w tym sposobem będzie trochę miejsca. Tak, ciemaś, a niestety nie ma. A wczoraj przywiozłem tam parę paczek tych ciastek, takie okrągłe. A nie mam ser żółty. Czekaj, się zapytam. Masz ryż, gotowe danie. Basmati, you know, this is basmati. Dobra, jest zupa. Jak ktoś jeszcze chce ciepłej zupy, to mamy zupę. Słuchajcie, to jest zupa, którą często rozdajemy wszystkim ludziom, którzy tu przychodzą, jak docierają do ośrodków otwartych i na początku jeszcze nie mają jedzenia takiego normalnego, ciepłego, bo czasami najpierw dostają na przykład w weekend zupełnie tylko suchy prowiant. I to jest z kolektywu Zupa na granicę. I teraz jak jest mniej przejść przez granicę, a więcej na szczęście wypuszczania ze środków strzeżonych do otwartych, no to dostajemy trochę tej zupy, żeby była możliwość przekazywania jej też uchodźcom, jak tu przychodzą. No i czasem też jak mamy konsultacje i przychodzą, no to robimy trochę tej zupy, żeby móc dać ludziom. No, także super. Fundacja Maryi Ksenion współpracuje z POPCH-em, czyli Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne. No i my jesteśmy na bieżąco i na bieżąco staramy się tu przywozić co trzeba, także buty, ubrania, kurtki. Potrzebna jest duża ilość żywność przede różnych wszystkim rzeczy, teraz, ale tak? żywność tak, taka żywność, która może jest bardziej, no może sami uchodźcy mogliby powiedzieć, ale taka, którą oni lubią też, do której są przyzwyczajeni, bo czasami siedzieli w ośrodkach strzeżonych i Dokładnie, no. jedli takie jedzenie typu tam kartofle, pióre, czy tam cokolwiek my, prawda, jesteśmy do czego przyzwyczajeni i jak dostają ryż, fajne sosy, no to jest dla nich zupełnie co innego, co naprawdę Dokładnie i to czują jest się jak też w domu. to, że no fajnie, bo dostaliśmy ostatnio dużą dawkę tej żywności, że tak to nazwę, od osób z Anglii, które skontaktowały się jakiś czas temu z Elizą naszą z POP i no ta żywność do lasu się nie nadaje, więc Eliza tam przygotowała część, później też pomogliśmy jej z Ulą, wszyscy razem w magazynie i Kasia nasza, no i przywieźliśmy to po prostu tutaj, tak? No i jeszcze przywieziemy oczywiście. W weekend staramy się właśnie zrobić wspólną jakąś zupę albo wspólne żarcie i taki mieć otwarty dom, kiedy kto chce, to przyjdzie, możemy sobie usiąść razem, pogadać bez żadnych tam takich spraw bardzo ważnych do załatwienia, żeby po prostu złapać kontakt ze sobą, żeby ludzie się mogli spotkać. Także też zachęcamy osoby, które lubią gotować, mogą do nas wpadać, umówić się i mogą być tymi mistrzami ceremonii, żeby coś fajnego przygotować. Dokładnie. Nie? Wspólny posiłek, Tak. razem mogą gotować, razem zjeść, różne narodowości jak jedna wielka rodzina i my im towarzyszymy również i co jest w tym fajnego, że no, wszyscy wchodzą i wychodzą z uśmiechem, nie? Myślę, że to jest coś, czego ludziom bardzo brakuje, tak jak dzisiaj powiedział Rashid, wychodząc z detencji po 2 latach, że po prostu brakuje jemu normalnego, takiego normalnych, ludzkich kontaktów, normalnego bycia na luzie, bycia z innymi ludźmi, rozmowy i takiego właśnie ciepła, takiej normalności kontaktu. Wiesz, tutaj wchodzisz, no i faktycznie czujesz, tu, wiesz, każdy inny, wszyscy jednakowi, tak? I wchodzisz i czujesz to ciepło rodzinne i wszyscy jak bracia, tak? Rozmawiają, tutaj nie ma zgrzytów, nie ma nic. No to jest super. No i fajnie i miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie w tą stronę. To jest też takie fajne, że właśnie miasto Warszawa dało nam taki domek, bo ten domek ma charakter domku, po prostu dom, a nie jakiegoś biura, jakiejś tam takiej pracy formalnej. Właśnie ma taki być, ma być taki ciepły, nieformalny. No, we were just because we were together, the students.
said it. Malik said it. Stop saying kurwa. Stop saying. It's true, you know, because I think like it should be like in full. yeah, but this was true that, you know, people in detention, they hear so many curse words. And okay, it's one thing. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Stawiając mi kawę na portalach Buy Coffee lub Subpi, stawiasz na niezależne dziennikarstwo. Linki znajdziesz w opisie. Dziękuję za wsparcie Fundacji Wolno Nam, Joannie Klimowicz oraz agencji Video Brothers. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. W przygotowaniu oprawy muzycznej wspiera mnie studio filmowe Soho z Poznania. Honorowym patronem kanału Czaban robi raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim Al-Sammaraj. A grono moich patronów tworzą Lelek 200, Karolina Baca-Pogorzelska, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Mateusz Wojak, Michał Kowalówka, Patrice Senekal, Paweł Pacyński, Beata Piechocińska, Maciej Reputakowski-Madej, Arwotia, Jerzy Machnikowski, Miszka Otlowski, Witold Ściślak, Małgorzata Staszewska, Kornik BP, Małgorzata Kłoszewska, Arkadiusz Malewicz, Anna Smenda, Karol Stańczyk, Anna Guzek, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Tobi, Dariusz Cygert, Jacek Majchrzak, Janusz Gierucki, Adam Myk, Ewa Szczepankiewicz, Maria Anatolak, Agnieszka Barszczewicz, Teresa Fulbiszewska, Beata Walatek, Roland Chojnacki, Ewa Stępień, Basia Esz, Wiesława Grecka, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Łukasz Kostka, Adam Czarny, Generatyk Janus, Urszula Keczma, Maria Noska, Robert Wieckowski, Anna Langowska, Marek Durski, Piotr Strychalski, Stanisław Baran, Ścibor, Zawiślak, Andrzej Dunaj, Anna Dormajer, Katarzyna Frejlichowska, Piotr Celiński, Beata Sujka, Dorota Podgórska, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Alina Geniusz-Siuchnińska, Tomasz Szczechowiak, Jacek Czernik, Katarzyna Dąbek, Adam, Jola Barabasz, Maciej Śliwa, Ewa Kafarska-Pietrasik, Marzena Potepa, Marzena Jaszczak, Jolanta Tomczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Piotr Borowski, Krystyna Lasota, Anna Pasikowska, Stanisław Choeft, Marcin Pankał, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Piotr Szyndlarewicz, Bożena Nowak, Joanna Niebieszczańska, Kasia Skakki, Darek Łankowski, Piotr Sujka, Anna Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, The Jacker Roslonek, Błażej Marciniak, Jolanta Malinowska, Dariusz Dudojć, Paweł Gąsior, Anna Kopydłowska, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Marek Hanowski, Jacek i Anna Czernuszenko, Marta Springer, Ewa Łabus, Piotr Jędrychowski, Wioletta Chrost, Alina Bilińska-Solarz, Krzysztof Rudnik, Ela Sok, Dariusz Pypłacz, Beata Danilewska, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Jacek Chlebowski, Dorota Lubiewska, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Olga Łojewska, ABCD, Dawid Weisbrod, Bogna Badowiec, Dorota Dowgiel, Anna Mrowiec, Paweł Gliwny, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra Bolczyk-Szepert, Marlena Fatyga, Agata Drummond, Joanna Poziemska, Sandra Jarnot, Marta Leśniak, Agnieszka R. Jobda, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Aleksandra Lipowska, Wawrzyniec Mąkinia, Marcin Pyrzyk, Farea Feind, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Gosia Adamczyk, Irma Czerwińska, Małgorzata Pietrowska, Blandyna Domagała, Agnieszka Wolska, Renata Gorzowianka, Iwona Skoneczna, Agnieszka Grondas, Piotr Dąbek, Wioletta Wojtasiak, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk,
Kasia Kruszewska, Marta Sikora, Magdalena Babral, Mieczysław Lackowski, Tomasz Białecki, Grażyna Przybyszewska, Basia Andrysiak, Tomasz Niechoda, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Hubert Zadrożny, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Sulikowska-Dejena, Zofia Malcher, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Mateusz Myśliwski, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Małgorzata Maj, Andrzej Klos, Anna Domanowska, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Marita Adamska, Anna Oryńska, Weronika Furchel, Tomasz Czech, Karolina Górecka, Magda Zielińska, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Kryśka Zdziechowska, Magda i Marek z Torunia, Katarzyna Mielec, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Klara Półmrok, Iza Brodnicka, Magda Górak, Anita Głowińska, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Anula Dmytruszyńska, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. Wszystkim Wam dziękuję z całego serca. Dziękuję też tym, którzy na portalu Buy Coffee stawiają mi symboliczną kawę, tym samym stawiając na niezależne dziennikarstwo. W taki sposób w lutym wsparli mnie Reichen Wolner, Piotrek Jasiewicz, Edyta Kostowska, Maciej Grochowski, Agnieszka Klus i Danuta Stołecka. Wszyscy jesteście częścią redakcji Czaban robi raban, za co bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.